nasza wioska, uwaga, szukamy sklepu. Już nigdy nie będę narzekać na polskie drogi. Czasami nasze marzenia i wizja nowych możliwości kierują nas do innych miejsc. Myślimy, może gdzieś tam się odnajdę, poznam siebie, swoje talenty, doświadczę czegoś niesamowitego, dużo zarobię, osiągnę sukces. Nasze big dream, taki amerykański sen w cudzysłowie. Ale pamiętaj, twoja Ameryka może być tutaj, mówi jeden z bohaterów serialu Tucci we Włoszech w odcinku o Abruzji. Tutaj, pokazując na serce, to co chcę osiągnąć, moje odczucia i pragnienia, moja wizja świata. Sukces jest w sercu, tu zaczyna się wszystko i stąd kieruje mnie do różnych miejsc, abym poznał co mi gra w duszy. Abruzja. Tu czuć spokój, prostotę, szacunek do innych, szacunek do natury. Abruzja to mało znany region we Włoszech, ale przepełniony smakami, zapachem słońca, tajemniczością gór, rzeźkością Adriatyku i tradycjami, które pielęgnowane są tutaj od zarania dziejów. Ludzie są prości, ale prawdziwi, a ich wrażliwość może ujmować. I Abruzja to dobre miejsce, aby poznać również to, co kryje się we własnym sercu. Kraina pomiędzy Adriatykiem a pasmem gór. Dzika, tajemnicza, nieodkryta do końca przez turystów. I dobrze. Takiej natury i dzikości, swobody, odcięcia się od rzeczy przyziemnych potrzebowaliśmy. To nasze pierwsze wspólne wakacje. Tydzień we Włoszech. W lipcowym słońcu i cieple wód Adriatyku, pomiędzy starymi uliczkami miast, niezwykłymi budowlami i miejscami. Lubimy góry, ich tajemniczość, bezwzględność, siłę, majestatyczność. Możemy podziwiać widoki z okien samochodu, jadąc po wzgórzach, krętymi, stromymi drogami. Chłopcy wybrali plaże i ciepłe, ale i rześkie wody Adriatyku. To miejsce to historyczne wybrzeże Trabocchi z wymyślnymi platformami do łowienia ryb, Trabocco, stojącymi przy skałach blisko głębin. Niby daleko, ale blisko lądu, ale wystarczająco, aby złowić ryby i owoce morza. To taki trochę symbol tej krainy i ich mieszkańców. Abruzyjczycy to w głównej mierze pasterze i rolnicy. Mimo bliskości morza raczej nie byli i nie są wprawionymi rybakami, nie budowali łodzi, nie wypływali na nieznane głębiny,
woleli zbudować platformy, swoją drogą małe cuda inżynierii, które bezpiecznie zaopatrywały ich w pokarm, niż płynąć w nieznane przy skalistym, trochę niebezpiecznym wybrzeżu. Buongiorno a tutti! Chłopaki, pomachajcie. Jest super, po prostu rewelacja. Jedziemy wzdłuż wybrzeża Adriatyku. To jest ta plaża. Tak, ale przejedźmy przez tunel. Życie płynie więc tu po swojemu. Wolno, bezstresowo, pogodnie, bez pędu nowoczesnego świata, bez trosk, które często sami sobie kreujemy, ale z wizją dobrej przyszłości. Góry i morze, jak mówią tutejsi Montemare, to taka trochę przenośnia życia. Życia, które często bywa pod górę, z trudnościami, ale po swojemu i prawdziwie. A na koniec przychodzi ukojenie w rzeźkości wód Adriatyku, kiedy już zejdzie się z gór i nacieszy prostym życiem. I to, co lubimy najbardziej, czyli niespodzianki. Całkiem przypadkiem lub też nie w miejscu, gdzie się gościliśmy, u wspaniałych ludzi, Rafała i Marty, pełnych pasji do życia i smaków, którzy stworzyli swoje miejsce dla siebie i dla innych. Il Monte Farmhouse Abruzzo. Mieliśmy kilka chwil drogi do miejsc ważnych z punktu widzenia kultu religijnego. Ogólnie Abruzja usłana jest niesamowitymi, świętymi miejscami. Sanktuarium Świętego Oblicza w Manopello, grota Świętego Michała Archanioła, Pietrelcina, związane z dzieciństwem ojca Pio. Stąd również łatwo dotrzeć do Sanktuarium Świętej Rity w Kaści, choć znajduje się po sąsiedzku w regionie Umbria. Nam jednak udało się odwiedzić Lanciano, kilkadziesiąt kilometrów od agroturystyki Il Monte. To w Lanciano zdarzył się pierwszy cud eucharystyczny, historycznie udokumentowany, miał miejsce w VIII wieku. W kościele pod wezwaniem świętego Longina, podczas odprawiania mszy przez mnicha, który wątpił w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, hostia przemieniła się w tkankę mięśnia sercowego, a wino w krew. Zdarzenie to zostało szczegółowo zbadane naukowo w 1970 i 1971 roku, potwierdzając, że ciało to fragment ludzkiego serca, a grupa krwi zarówno w ciele, jak i we krwi to AB, taka sama jak w całunie turyńskim. Relikwia przechowywana jest w kościele świętego Franciszka. Bardzo głęboko przeżyłem spotkanie ze świętym Tomaszem Apostołem, zwanym Didymosem. Didymos z greckiego to bliźniak, po mojemu to najbliższy brat, prawdziwy i obecny tuż obok. Oczywiście w Ortonie znajduje się grób świętego Tomasza. Jego szczątki zostały sprowadzone z Indii, gdzie święty poniósł męczeńską śmierć. Dlaczego głęboko to przeżyłem? Jak niewierny Tomasz, tak po ludzku czasami wątpimy w działanie Boga, nawet w małe cuda, skupiając się na przyziemnych sprawach i chęci udowodnienia naukowego wielu rzeczy. Tomasz, oddany Jezusowi, był jednocześnie sceptyczny wobec tego, co się wydarzyło po zmartwychwstaniu. Ale Tomasz dał jedno z największych świadectw wiary spisanych na kanwach Ewangelii.
mówiąc do Jezusa: Pan mój i Bóg mój. To wiara nie idąca na skróty, lecz dojrzewająca. Kiedy nie wierzysz, opadasz z sił, masz wiele złych myśli, czujesz się osaczony beznadziejnością, drogą bez wyjścia. Wtedy przychodzi Jezus, pokazując swoje oblicze i rany, które są dowodem pokonania wszystkiego, co nas trapi. To się już dokonało. Wystarczy uwierzyć. Odwiedziliśmy również miasto Termoli. To już nie Abruzja, ale Molise, pobliski najmniejszy region Włoch. Oprócz plaży, starego miasta, zakupu pamiątek, robionej ręcznie ceramiki i szukania pizzy, sprawdziliśmy, co kryje się w jednym z najważniejszych zabytków tego regionu – katedrze di Santa Maria della Purificazione e San Basso. Piękny przykład architektury romańskiej z XIII wieku. Tu znajdują się relikwie świętych: San Bosso, święty Bassus, i Timoteo, święty Tymoteusz, uczeń świętego Pawła. Kojarzycie listy do Tymoteusza z Nowego Testamentu? Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i trzeźwego myślenia.